Rosyjskie firmy naftowe nie mają części do napraw. Sankcje wobec Arctic LNG 2 uderzają silnie w Nowatek. Wraca podatek od lokat. Słony rachunek dla klasy średniej. Avtovaz z problemami finansowymi. Jedzenie fast food w górę. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Bez wstępnego wprowadzenia, gdy już to zrobiliśmy, przekazuję głos Pawłowi i czytamy pasek. Słuchajcie, jeżeli chodzi o giełdę moskiewską, to jeżeli chodzi o RTS i inne indeksy giełdowe, cały czas mamy tutaj stabilizację. Jeżeli chodzi o ropę, no tak jak mówiliśmy wczoraj, dosyć niskie ceny, jeżeli chodzi o Uralsa, natomiast są zapowiedzi cięć i to pomagało jeszcze wczoraj. Dzisiaj przestało pomagać, bo są znowu już zapowiedzi, że na Bliskim Wschodzie jeszcze bardziej się stabilizuje, a więc troszeczkę takie przeciwstawne informacje. No w tym momencie, jeżeli chodzi o Uralsa, cały czas z Primorska idą transporty poniżej 60. A jeżeli chodzi o waluty, to tutaj sytuacja zmierza do 80. Zobaczymy, czy się uda władzom osiągnąć te 80, o czym wczoraj mówiliśmy. Piszcie, czy chcecie posłuchać tego tematu w komentarzu dnia. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, to sytuację mamy bardzo stabilną, chyba jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy. Europa wyprzedziła Azję, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na LNG, jest numer 1. No i w sumie jest zabezpieczona w całości, jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś będzie wam mówił, że Rosjanie coś tam wyłączą, to nie ma żadnego znaczenia. W tym momencie Drużba pompuje dziennie 42 miliony. Jeżeli chodzi o tą nitkę z Rosji biegnącą do Europy przez Ukrainę, jest to tylko malutka część tego, co Europa zużywa. Przechodzimy do informacji short. Szefowie rosyjskich regionów i kierownictwo władz federalnych powinni przygotować się na mobilizację gospodarki, powiedział w czwartek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew. Szczególnie mają chronić obiekty przed atakami dronów. A władze poleciły liniom lotniczym rosyjskim rozpoczęcie lotów do Korei Północnej. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych umieściło na liście poszukiwanych ukraińską piosenkarkę Jamalę, która wygrała konkurs piosenki Eurowizji w 2016 roku. I słuchajcie, dosyć ciekawa informacja, około 12, prawie 13 tysięcy uczestników specjalnej operacji wojskowej i 22 tysiące członków ich rodzin studiuje obecnie na rosyjskich uczelniach, powiedział wiceminister nauk i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej Konstantin Mochylewski. Czyli tyle trzeba było zrobić tych miejsc takich wolnych. No ale się, wiesz co, może teraz poluzować, bo oni jak są na tym urlopie w Ukrainie, to może nie wszyscy, że tak powiem, wrócą do nauki. Jest dziekanka, a jak się nazywa urlop na wojnę? Dajcie znać w komentarzach. Tak. Jeszcze nie wymyśliliśmy na szybko. Piszcie jak urlop na wojnę, tak, idzie się do rektora i mówi tutaj na wojnę, a to proszę, to ten formularz C4, tak. Wybuchowy formularz. Prezydent Biden powiedział: wspieranie Ukrainy dzisiaj jest inwestycją we własne bezpieczeństwo i zapobieganie większemu konfliktowi. Słuchajcie, mamy dalsze informacje, jeżeli chodzi o sytuację na granicy. Finlandia poinformowała o fiasku negocjacji z Rosją w sprawie granicy, natomiast rosyjskie MSZ obwiniło Finlandię za zerwanie współpracy transgranicznej. Tam cały czas są zwożeni samochodami, to mniej więcej tak wygląda, są zwożeni migranci na tą granicę, no i wyrzucani z tych samochodów. Unia Europejska natomiast dyskutuje o możliwości nałożenia ograniczeń na przemieszczanie się rosyjskich dyplomatów na terytorium Unii w ramach 12 pakietu sankcji. Taki pomysł wysunęła Republika Czeska. I tu widzimy, że
Czesi pod nowym przywództwem są mocno, tak przynajmniej rosyjska prasa twierdzi, nie to, że ja, antyrosyjscy, także tak antyputinowscy, o może w ten sposób. A my To dzięki jest temu ich bardziej odnotowywane. lubimy. Tak, Tak. bardzo lubimy Czechów w takim razie. A mamy informację z Cypru, ponieważ prezydent Cypru zasugerował, aby niewymieniony z nazwy kraj trzeci wysłał na wyspę zespół doświadczonych specjalistów do spraw przestępstw finansowych w celu zbadania oskarżeń przeciwko cypryjskim instytucjom finansowym, które rzekomo pomagały rosyjskim oligarchom w obchodzeniu sankcji. Dosyć ciekawe. No właśnie, a możesz powiedzieć, bo ja do końca nie potrafię zrozumieć, co to jest za kraj trzeci? Czy nie wiadomo na razie? Nie wiadomo. Nie Okej. chcę tutaj Sugerować. Coś tam wiem, ale może nie. Okej. Natomiast niemiecki minister obrony przybył do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą. A sekretarz obrony USA ogłosił przekazanie Ukrainie kolejnego nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości $100 milionów. Natomiast prezydent Ukrainy spotkał się w Kijowie z szefem Fox Corp, Lachlanem Mardochem. I to jest ciekawa informacja, bo Fox News raczej podawał informacje takie nie do końca proukraińskie, więc tu może coś się Wiesz, to tak bym tego nie... No po co tam nie pojechał? oceniał. Wiesz co, jakiś cel w tym był, tak? Jakiś cel właśnie. był, my nie wiemy do końca. Pamiętajmy też, że Murdoch z Trumpem to tak się średnio lubią. Bo tak wszyscy, także Fox jest taki on jest prorepublikański, ale tak może nie zawsze we wszystkich rzeczach za tym Trumpem stoi. Zobaczymy, jakiś cel moim zdaniem, nie pojechał, żeby, nie wiem, robić jakiś nowy serial, tak? A może kręcić, nie? prawa może do tego wykupił. To wiesz, jest dosyć ważna postać. Tak, bardzo ważna, dlatego ja mówię, że to jest to jest ciekawa informacja, bo ja nie wiem, w którą stronę i dlaczego to jest zrobione. Dla mnie są jakieś negocjacje, może coś, nie wiemy. Tak. Nie wiemy, szczerze powiedziawszy. I to jest następna informacja, aż się boję przeczytać, ale to jest z rosyjskiej prasy. Czytam, cytuję. Ze względu na spadek realnych dochodów Rosjan, 70% rosyjskich dostawców mebli w średnim i w drogim segmencie przestawiło się na sprzedaż bardziej przystępnych cenowo kolekcji. I tu nie te kolekcje są ważne, tylko te pierwsze zdanie, nie? Tak. Spadek realnych dochodów Rosji. Ktoś chlapnął. Tak, trochę. Niestety. Się zagalopował. Tak. W Bułgarii rafineria Łukoil w Burgas od stycznia zostanie pozbawiona kontyngentów na eksport produktów naftowych, a od marca będzie miała zakaz wykorzystywania rosyjskiej ropy jako surowca. Ukraińscy przewoźnicy szykują pozwy w związku z blokadą granicy z Polską przeciwko strajkującym polskim przewoźnikom. Są też polscy prawnicy i polska strona, którzy są gotowi złożyć te pozwy przeciwko strajkującym, ale w sądach w Polsce. Więc być może będzie i w sądach europejskich, i w sądach polskich. Może się okazać, że strajkujący będą w trudnej sytuacji, szczególnie, że w Polsce rząd się zmienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, na czyją pomoc strajkujący mogą liczyć, mogą nie liczyć. Pamiętajmy, że nie wszystkie związki przystąpiły do strajku, tylko część związana z jedną czy z dwoma partiami politycznymi, które są teraz też w opozycji, chyba wobec wszystkich. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o krótkie informacje. To teraz ode mnie krótka informacja, właściwie prośba. Jeżeli podoba Wam się nasz program, to prosimy o łapki i komentarze, aby algorytm nakarmić. Dzięki temu można nas nakarmić, bo wideo pojawia się na większej ilości ekranów. Wszystkim tym, którzy nie subskrybują, a ich jest około 30%, jeżeli moglibyście
nacisnąć ten przycisk. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, to łechta nasze ego i pomaga nam w dojściu do 100 000, a wszystkim tym, którzy nas wspierają i subskrybują i oglądają od już dłuższego czasu, dziękujemy serdecznie. I Paweł, oddaję Ci głos. I tutaj są pomysły na urlop od studiów. Grobowinka. Ja mam taki cieplejszy mi tak. Ale mnie się podobał urlop ostateczny, to też jest fajne. Urlop tak. Mogiłka. Tak ciepło. Tak. Ładnie. Tudziekanka to na wojnę ojczyźnianka, też super. Ojczyźnianka. Trochę jak taka alkohol. Tak, ale brzmi tak sympatycznie, nie? Idę na ojczyźniankę, tak, a tam... No, tak. Jesteście bardzo kreatywni, brawo. Macie dobre poczucie humoru. Słuchajcie, mamy informacje już od jakiegoś czasu, ale teraz mamy taki większy materiał analityczny, jak się mogą skończyć sankcje wobec Novatecu, a dokładnie wobec tego największego projektu Novatecu, czyli Arctic LNG 2. To jest największy projekt po Jamale, z którym Novatek i Putin, i wszyscy w Rosji wiązały i wiążą jeszcze ogromne nadzieje, bo tutaj jest wskazywane, pojawił się taki artykuł przez RIA Novosti, a więc tutaj nie można oskarżyć, że to jakaś opozycyjna agencja, którym mniej więcej szacował tutaj autor potencjał projektu na 4% całego światowego rynku LNG. Wow. No i tutaj pisze autor, że w obliczu amerykańskich sankcji spółka straci cały ten udział. Takie są całe mniej więcej 4%? przewidywanie. Tak, znaczy, czyli to, co jeszcze nie mieli, planowali, to nie będą mieli. Tak przewidują, ponieważ sankcje nałożone przez USA 2 listopada obejmują zakaz wszelkich operacji z użyciem Arctic LNG 2. Jest dodatkowa specjalna licencja OFA, która działa tylko do 31 stycznia i jedynie pozwala wycofać się firmom z tego przedsięwzięcia. Czyli jeżeli ktoś, jeszcze jakaś zachodnia firma w tym była, to ma czas do 31 stycznia, żeby wyjść, czyli to jest ułatwienie zbycia lub przeniesienie długu lub aktywów firmy, czyli tego projektu. Departament Stanu USA obiecał monitorować wszystkie struktury biznesowe zaangażowane w projekt. Widać, że jeżeli Amerykanie nakładają jakieś poważniejsze sankcje i takie punktowe, to faktycznie to działa. Ale nie są one tak medialne, ale... Nie są, może tak, ale przypomnijmy, bo Arctic LNG 2 dosyć duży projekt, strasznie dużo tam pieniędzy poszło, trudny region do wydobycia tego gazu, natomiast przepustowość, bo tam 3 linie miały być, tak? One miały być tak oddawane nawet od przyszłego roku, mówiono kiedyś jeszcze o tym roku, natomiast firma planowała, że otwarcie wszystkich linii do 2026, już wiemy, że to nie nastąpi. Może uda się uruchomić jedną, ale tu też właśnie pojawiają się dosyć zasadne wątpliwości. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać, natomiast Rosjanie nie są zadowoleni z tego. Rozumiem, że taka sytuacja, nie można zamrozić tego projektu, w sensie on tam jest na północy, więc on się zamrozi. Zamrozi się, tak. Zamrozi, ale nie w ten sposób i będzie ciężko to przywrócić, jeżeli będzie stop, nie? Nie, oni muszą to kontynuować w jakiś sposób i nie wiadomo pewnie jaki, mnóstwo problemów, bo mnóstwo firm, oni się opierali, na tych technologiach zachodnich, potem coś zaczęli po swojemu robić, ale też korzystając z technologii zachodnich, ciężko będzie. Może coś uruchomią, ale w jakimś mniejszej skali, trudno mi naprawdę powiedzieć, jak to skończy. Słuchajcie, Łukasz zadał nam pytanie, a jako, że my jesteśmy porządna firma, to przechodzę od razu do odpowiedzi. Rosyjskie firmy naftowe nie mają części do napraw. Rosyjski przemysł naftowy, który generuje rocznie przychody porównywalne z PKB niektórych małych krajów europejskich, stanął w obliczu kryzysu technologicznego.
Rafinerie ropy naftowej, które odpowiadają za około 20% produkcji przemysłowej całego kraju, napotkały na trudności związane z brakiem importowanych części i komponentów. Te oczywiście na świecie są, ale dla Rosji jest figa, gdyż mają sankcje. Rosyjskie rafinerie, silnie zależne od zagranicznych technologii, planują przejście na części zamienne, nieoryginalne, w tym takie, które zostaną wyprodukowane lokalnie, stosując metodę tzw. inżynierii wstecznej. To będzie najwspanialszy okres według mnie dla przemysłu rosyjskiego w historii, gdyż przypominam, do dnia dzisiejszego ich wspaniały przemysł nie potrafi zrobić dobrego łożyska czy amortyzatora do wagonów towarowych. Te wciąż na bocznicach czekają na naprawy. Teraz dopuścić te firmy do robienia takich części zamiennych to jak dać małpie granat. Choć może jestem zbyt surowy i rzeczywiście sobie poradzą, czas pokaże. Przedsiębiorstwa naftowe współpracują z Ministerstwem Energii oraz Ministerstwem Przemysłu i Handlu w celu złagodzenia wymagań dotyczących napraw rafinerii, które obecnie pozwalają tylko na stosowanie oryginalnych części zamiennych. Braki części mogą prowadzić do pogłębienia kryzysu paliwowego, który wystąpił w Rosji już latem, skutkując brakiem oleju napędowego, benzyny na stacjach benzynowych. Tu akurat ten kryzys nie miał związku, bardziej chodziło o dopłaty dla rafinerii, natomiast na pewno może to wpłynąć na pracę takich rafinerii w przyszłości. Częstsze awarie, dłuższe przestoje, tak to może w następnych miesiącach i latach pogłębiać się. W związku z tym rosyjski rząd zastanawia się nad złagodzeniem tych przepisów, aby umożliwić korzystanie z nieoryginalnych części i myślę, że bardziej będzie tu chodziło o uchwalenie przepisów pozwalających na stosowanie jakichś chińskich zamienników niż rodzimy przemysł, ale jak będzie to czas pokaże. Rosyjskie rafinerie starają się radzić sobie z brakiem, mogą również zwracać się ku importowi równoległemu, choć to może się wiązać z opóźnieniami w dostawach, no i oczywiście znacznie wyższymi częściami, bo omijanie sankcji zawsze kosztuje. A im mocniejsze są sankcje, tym przemytnicy czy firmy, które to chcą ewentualnie sprzedać, będą sobie narzucały większą marżę. Paweł, masz coś do dodania? Tak, to jest duży problem. Dlatego dziękujemy. Dlatego, że... Aha, dziękuję. Dziękuję. Mi się przykro zrobiło. Duży problem, ale się nie przejmuję. Duży problem, bo chińskie analogi nie mogą zastąpić, indyjskie tym bardziej. I nie za bardzo jest, bo można oczywiście próbować coś w imporcie równoległym, ale to nie są buty, wiesz, sportowe, że sobie je sprowadzisz, tylko bardzo często specjalistyczne części zamienne, to nawet nie chodzi o to, że nowa maszyna, tylko wiesz, jakieś części, które tylko producent produkuje i nie pojedziesz do Turcji, nie kupisz tego. No i to jest problem, wiesz, to oczywiście wraz, no z każdym miesiącem, no rzeczy się psują, tutaj też się psują, trzeba wymieniać, trzeba też nowe technologie, nowe maszyny, nowe podzespoły wprowadzać. I Rosjanie, oni nie ukrywali, że z tym będzie problem, tylko to nie będziemy widzieć, wiesz, tak, że tak pyk i się coś przewróci, nie? Tylko najpierw tu coś nie będzie powolutku działać, potem to się wyłączy. To będzie jak z samolotami. To będzie jak z samolotami. Powolna degradacja. A teraz słuchajcie, przechodzimy do nowego podatku, żeby nie było. Ale nie martwcie się, to tylko bogaci zapłacą. Znaczy nie wiadomo, czy zapłacą, ale wraca podatek od lokat, czyli belki w Rosji. Znaczy jego nigdy nie było, ale był. To może powiem, jak było. Do końca 2020 roku podatek od dochodu z lokat lub rachunku rublowego był płacony, jeśli stawka przekraczała określoną kwotę, podstawowa stopa procentowa plus 5 punktów procentowych. No czyli realnie nie był płacony, no bo lokaty nie były oprocentowane tak wysoko, powyżej stopy. W 2022 i 2021 był zawieszony ze względu na COVID, a w 2023 wrócił, ale w nowej formie. I obecnie wygląda to tak, że dochody Rosjan, żeby uprościć, już nie będę tego mechanizmu, bo on też jest bardziej skomplikowany, ale reasumując,
Jeżeli ktoś zarabia powyżej na lokatach, albo inaczej, jeżeli na lokatach ma 1,6 miliona rubli, to wszystko, co jest powyżej, zostanie opodatkowane nowym podatkiem, a to, co jest poniżej, to będzie kwota wolna, czyli mniej więcej, tak wyliczają eksperci, rentowność takiej lokaty to jest około 150 000, zakładają mniej więcej 9% rocznie. I tutaj wskazuje się, że no obecnie przy tych stopach procentowych 15%, no władze spodziewają się, że ściągną z rynku 100 miliardów, a w przyszłym roku spodziewałem się, że ściągną 300 miliardów rubli. Czy tak będzie, czy nie, nie wiemy. Wydaje się, że część Rosjan w ogóle zapomniała, że podatek jakikolwiek był i te lokaty są, bo tak mniej więcej bank centralny podaje, że w 2023 były lokaty powyżej tej kwoty, więc oni sobie też nie wzięli tego wyliczenia z księżyca. Wydaje się, że no, po prostu część Rosjan zapomniała, tak, i sobie na tych lokatach trzymała, a że trzeba będzie za to zapłacić, bo to jest pierwszy raz, kiedy właśnie mamy ten nowy sposób rozliczenia. No i tutaj może zapytacie się, jaki podatek? No tutaj płaci się 13%. I tu jeszcze jest taka ciekawostka, że to nie jest automatycznie, tylko oni muszą zapłacić, czyli wpłacić jak podatek dochodowy. Czyli i można się łatwo zapomnieć, nie wiedzieć i dostać karę. No świetnie. tak. Świetnie. Może tak być też. Słuchajcie, teraz mamy Krzosa. Wy dzisiaj czytacie chyba moje notatki, gdyż tu mamy, cofają się do ery technologii rodem z ZSRR. I słuchajcie, Avtovaz z problemami finansowymi. Dziś mamy coś dla fanów rosyjskiej motoryzacji, jak widzieliście na miniaturce. Avtovaz to największa rosyjska firma motoryzacyjna, więc myślę, że Was zainteresują te wiadomości. Borykają się z problemami finansowymi i technologicznymi w związku z umieszczeniem ich na czarnej liście amerykańskiego Departamentu Skarbu. I to powiedział nie byle kto, tylko dyrektor generalny tej firmy, Maksim Sokolow. Według niego wprowadzone we wrześniu sankcje wobec Avtovazu zaczęły przestrzegać nie tylko kraje zachodnie, ale też państwa, które Rosja uważała do teraz za przyjazne. Lista krajów przyjaznych chyba musi zostać zweryfikowana, na pewno nie robi się coraz dłuższa, a wręcz przeciwnie. I uwaga, cytuję dyrektora Sokolowa. Konsekwencją tego były nowe, masowe odmowy zagranicznych dostawców, poddostawców, instytucji finansowych, banków współpracy z naszą branżą samochodową. W ten sposób zagraniczne banki po prostu blokują zarówno nasze płatności wychodzące, jak i te do Avtovazu, które płacili klienci. No i tak się skarżył na przesłuchaniu w Radzie Federacji. I dzieje się to niestety wszędzie, kontynuował. Nie tylko z nieprzyjaznych miejsc, ale także biorąc pod uwagę ryzyko wtórnych sankcji z krajów przyjaznych. No smuteczek. Sankcje uderzyły już w plany produkcyjne Avtovaz w ubiegłym roku, gdzie stracili połowę swojej sprzedaży. Natomiast w tym roku zaczęto stopniowo przywracać produkcję, kupując komponenty z tych przyjaznych stron. Jak widać, zostało to zauważone i ponownie. No, ale tu zostało to zauważone i Zachód ponownie próbuje zacisnąć te pętle. Koncern nie będzie w stanie w tym roku wyprodukować pierwotnie planowanych 400 000 samochodów. Ostrzegł w zeszłym tygodniu pan prezes. Według niego z linii montażowej największego rosyjskiego producenta zjedzie o 10% mniej samochodów niż oczekiwano. Z jednej strony to dobra wiadomość, bo jest tłamszenie, z drugiej strony jednak 360 000 samochodów wyprodukować się da. To poważny strzał w naszą gospodarkę, powiedział Sokolow, dodając, że w rzeczywistości Avtovaz doświadczył powtarzających się awarii swoich łańcuchów logistycznych i finansowych. No i słuchajcie, w ubiegłym roku Avtovaz odnotował spadek sprzedaży aż do 188 000 samochodów,
a produkcja rosyjskiego przemysłu motoryzacyjnego całego spadła 3-krotnie. No i po odejściu zagranicznych koncernów i zaprzestaniu dostaw, podzespołów i tak dalej, z samochodów z fabryk zjechało 450 000 i to jest minimum od ponad 50 lat. Tak więc ZSRR wyprodukował w 1970 344 000 samochodów, a w 75 mniej więcej te 450, więc mamy cofnięcie produkcyjne do roku 1975. Tak więc tutaj, Krzosu, dobrze przewidywałeś. Paweł, coś chcesz dodać? Chciałbym. Ale nie mamy czasu, to musisz następny materiał mówić. Jeżeli wam się coś chce, jeżeli chcecie usłyszeć Pawła komentarze, to zapraszamy na komentarz dnia, wtedy będzie mógł więcej powiedzieć. To nie usłyszycie. Dobra. Nie usłyszycie. No mamy informację z Moskwy, ale nie tylko. No i ona jest smutna, bo jedzenie fast food w górę idzie. Pomimo tego, że jest tak dobrze, to okazuje się, że zarówno burgery drożeją, jak i jedzenie na przykład typu shawarma. I jeżeli chodzi o shawarmę, no to wszystko wskazuje, że ceny niedługo będą się zaczynać od 500 rubli wyżej. Takie szacunki słyszymy od właścicieli lokali sprzedających to danie. Z jednym jednak zastrzeżeniem, kupujący nie są jeszcze, to oni tak mówią, psychicznie gotowi zapłacić taką cenę. Czyli tu praca nad psychiką się szykuje. Pracują nad psychiką, tak. Tak. W ciągu ostatnich kilku miesięcy cena już wzrosła około 15%. To wszystko jest kwestią przyzwyczajenia, mówi właściciel jednego z lokalu. 2 lata temu shawarma kosztowała poniżej 200 rubli, teraz ponad 300 rubli w przypadku kurczaka, ale to pewnie będzie drożej niedługo, więc nie chcę martwić go. I 400 rubli w przypadku normalnego mięsa. Swoją drogą, tak ciekawe sformułowanie. O wołowinę chyba chodzi. Według sprzedawcy niedługo jednak zobaczymy ceny powyżej 500 rubli. W ciągu ostatnich 2-3 lat shawarma przeszła kluczową zmianę. W Moskwie wyszła z marginalnego getta, stając się jedną z całkiem przyzwoitych opcji na budżet i pyszną przekąską, no tak reklamują, a nawet lunch, w szczególności hierarchii prestiżu. Shawarma już teraz stoi ponad największymi sieciami fast food typu Burger and Potato. W przeciwieństwie do burgerów na rynku masowym, shawarma powstaje na oczach kupującego i sprawia wrażenie wyższej jakości. Tak twierdzi analityk rynku gastronomicznego. Znaczy, może to ten sam, co sprzedaje. W ostatnich miesiącach giganci fast foodów publicznie ogłosili podwyższenie cen i podnieśli je co najmniej 2-krotnie. W rezultacie średni rachunek za lunch w takich lokalach przekroczył już 500 rubli. Dlatego w najbliższych miesiącach, gdy klienci dostosują się do tego poziomu cen, koszt shawarmy wzrośnie. Ja mam chyba idealne zdanie, aby podsumować ten odcinek. Psychika Rosjan nie nadąża za cenami. I tym oto pozytywnym akcentem. Ale ładnie. Wydaje mi się, że możemy się pożegnać. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Którzy obejrzeli. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć. Cześć. To jest ten moment, Paweł, gdy klikasz.